Rak prostaty to jeden z najczęstszych nowotworów występujących u mężczyzn. Jego 3 najpoważniejsze czynniki ryzyka to podeszły wiek, pochodzenie etniczne i możliwość dziedziczenia. Dlatego badania w kierunku raka powinni wykonywać już 40-letni mężczyźni. Wszystko będzie dobrze. Przekonał się o tym pan Marian, w którego rodzinie był nowotwór prostaty zarówno u ojca, jak i brata. Bacznie przyglądał się swoim objawom, ale po latach okazało się, że także i on choruje. Rozwój raka nie boli. Chyba że tu już jest jakiś, mnie akurat w moim przypadku nie bolało, chyba że w ostatnim etapie może to wtedy już jest ból. Pan Marian ze znanych mu metod leczenia odrzucił prostatektomię radykalną, czyli zabieg chirurgiczny. Nie zdecydował się także na radioterapię połączoną z leczeniem hormonalnym. Wybrał popularną w Europie i na świecie technologię HIFU. Jeżeli uchwyci się ten moment, gdzie dopiero pojawia się ten rak, ten nowotwór, to wtedy właśnie można stosować tą metodę. I ona jest bardzo oszczędna dla pozostałych organów. HIFU to innowacyjna technologia polegająca na leczeniu nowotworu prostaty przy użyciu fal ultradźwiękowych. Metoda mało inwazyjna, alternatywna m.in. dla radioterapii i hormonoterapii. Zabieg HIFU trwa średnio od 2 do 3 godzin. Pacjent nie czuje bólu, jest w znieczuleniu ogólnym. Ten model leczenia można stosować na przykład u pacjentów starszych, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego lub u osób ze wznową choroby, u których inne formy leczenia nie dały rezultatów. Daje ona szansę wszystkim pacjentom ze wznowami miejscowymi po wszelkich metodach leczenia, które nie przyniosły rezultatów. Ta technika leczenia jest alternatywą dla tych wszystkich ludzi, którzy nie mają alternatywy wtedy, kiedy mają wznowe po brachyterapii, po terapii radiacyjnej, czy po leczeniu radiacyjnym, czy za pomocą promieni rentgena i po prostatektomiach radykalnych. Ci ludzie do tej pory nie mieli szansy na leczenie poza leczeniem hormonalnym. W zasadzie działanie jednorazowe przez brachyterapię albo teleradioterapię wyklucza powtórne zastosowanie tej metody leczenia w wypadku wznowy, a wznowa dotyczy 25% pacjentów w tamtych działaniach. Do metody HIFU od lat przekonuje lekarzy i pacjentów w Polsce światowej sławy niemiecki urolog Stefan Tirow. Lekarz na co dzień pracuje w Monachium, ale od lat wykonuje zabiegi HIFU także poza swoją kliniką. W Niemczech wykonuje ponad 100 zabiegów rocznie. Każdy urolog musiał słyszeć o tej metodzie. W Niemczech około 50 szpitali używa tej technologii. Popularna jest także we Francji czy we Włoszech. Umożliwia ona skuteczne leczenie raka prostaty podczas jednej sesji w znieczuleniu ogólnym, bez użycia noża chirurgicznego. Dlatego właśnie jest tak wyjątkowa. HIFU, co ważne przy raku prostaty, daje mężczyźnie duże szanse na zachowanie wszystkich czynności seksualnych. 85% pacjentów leczonych tą metodą nie ma wznowy choroby. Ta metoda, nawet wykonywana w tym wieku, o ile ten pacjent jest aktywny seksualnie, pozwoli mu zachować możliwość tej aktywności i ta metoda pozwoli żyć w najwyższym komforcie. Należy podkreślić, że metoda HIFU nie jest alternatywą dla wszystkich przypadków klinicznych. Dzięki metodzie HIFU chorzy i lekarze otrzymali nową, innowacyjną metodę, która może zwiększyć liczbę opcji terapeutycznych. Otrzymali po prostu kolejne narzędzie pomocne w walce z rakiem. Decyzja o wykorzystaniu tej metody należy zarówno do urologa, jak i pacjenta. To nie jest technologia stworzona w kontrze do znanych metod, która miałaby zastąpić na przykład radykalną prostatektomię czy radioterapię. Zawsze jednak warto szukać alternatywy do znanych metod leczenia. Dzisiaj jesteśmy w stanie zdiagnozować coraz więcej przypadków raka prostaty u mężczyzn. Coraz więcej młodych zapada na tę chorobę, coraz więcej starszych osób szuka dla siebie odpowiedniej metody leczenia. W obu przypadkach HIFU jest wielką szansą. W ostatnich 2 latach w Polsce przeprowadzono około 70 takich zabiegów. Na całym świecie przez lata ponad 30 000. Technologię z powodzeniem używa się w 250 szpitalach na świecie. W tej chwili można ją wykonać tylko w 2 miejscach w Polsce, także w szpitalu Esculap w Osielsku. Szpital jest placówką innowacyjną, jesteśmy nakierowani na metody innowacyjne, głównie z zakresu chirurgii naczyniowej,
kardiologii, ale również innych dziedzin jak urologii czy neurochirurgii. Jest to metoda mało inwazyjna, pozwalająca uzyskać dobry efekt leczniczy przy niewielkim ryzyku operacyjnym. Także jest to zdecydowanie metoda innowacyjna, wykraczająca ponad to, co do tej pory jest dostępne. Konsultacje w zakresie leczenia prowadzi dr Krzysztof Rożnowski, który jest certyfikowanym urologiem wyszkolonym w zakresie wykonywania tego zabiegu. Pacjentów zainteresowanych tą metodą prosimy o kontakt z lekarzem.